Szukałem czegoś najtańszego. Zamienny czynnik chłodniczy z olejem i barwnikiem UV. Ok. Cześć siemanko. Ciepło się zrobiło. Po czole cieknie. Nie tylko po czole. To, że klima przestała działać, to już wiem od stycznia. Podejrzewam, że po prostu czynnik uciekł, bo była nieszczelność. No ale cały poprzedni sezon wytrzymało. Chłodzenie było, może nie jakieś za dobre, ale było. No i postanowiłem w tym roku zająć się tym, żeby to chłodzenie odzyskać. W zeszłym roku kupiłem dwie puszki AC Fixa, jedną z uszczelniaczem, drugą bez. I wszystkie te dwie puszeczki umieściłem w swoim samochodzie, no i chłodziło. Jakoś spektakularnie nie chłodziło. Zobaczymy w tym roku, jak to będzie. Widzimy się zaraz pod maską mojego Galaxy. Wężyk mam z tamtego roku. Jak go skręcę, to powietrze tutaj nie ucieka. Podłączę i zobaczę, czy coś się tutaj w ogóle pojawi. No i podłączamy teraz to. O! Coś pokazało? Pokazało. Ciśnienie to jest na 10. No więc, czyli jest na low, czyli jest niedobrze. No i teraz w tym roku zakupiłem sobie Klima Pro. Poszukałem czegoś taniego z olejem i z UV. Ten środek UV tam niby jest, więc jak będzie wyciek, no a jest, to lampą UV później go powinienem znaleźć. Zakupiłem sobie od razu wężyk, bo się obawiałem, że ten nie będzie pasował. No i nie będzie pasował, bo tutaj, mimo że to wszystko jest takie samo, to tutaj otwór jest większy, a tutaj otwór w środku jest mniejszy. Inny gwint jest po prostu. Reszta wygląda tak samo, tylko ten wygląda tak bardziej profesjonalnie. Tutaj to jest taka plastikowa końcówka, tutaj taka metalowa. Ta puszeczka kosztowała 45 zł i tu niby jest 453 gramy czynnika R134. U mnie niby wchodzi tutaj 700 gram plus 50 chyba oleju, albo 1050, to chyba jak są dwie strefy. Ostatnio jak nabiłem te dwie puszki tego AC Fixa, to może po prostu za duże ciśnienie było, przez co był taki spadek wydajności. Nie wiem, całkiem możliwe. U mnie do układu wchodzi około 750 gram. To druga wartość to jest chyba jak jest dwie strefy, w sensie, że tam dalej rurki są, u mnie chyba tego nie ma, bo nie zauważyłem. Szukałem najtańszego środka, który ma ten środek czynnik UV. Ten płyn UV, no i olej. Zobaczymy, czy jedna puszka starczy. Jak wystarczy, elegancko. Jak nie wystarczy, no to trzeba będzie dokupić. Klima Pro, kurde, nawet sygnowany jest. Dobra, porównanie wężyków teraz. Tak wygląda ten wężyk. Kurde, ten jakiś dłuższy. Klima Pro. No, postarali się, bo nawet zapłacili za swoje logo tutaj. Dobra, tu zawór mam skręcony. Sprawdzę ciśnienie, czy też pokażę około 10. Ok, weszło. Tak, około 10 jest. Widzę, że to siedzi nawet elegancko. Tutaj ten szpikulec jest jakiś taki słaby. Kurde. W tym jest lepszy, w tym starym. No nie, co ja piję w dziele. Bo ja patrzę na tą końcówkę. Nie no, spoko. Ta jest do przebijania. Bierzemy sobie przewód. Odkręcamy tego pierdolnika na maksa do tyłu, żeby nie przebiło mi puchy czasami. Okay. Teraz trzepiemy puszkę. O kurde, ale się nabuzowało. Ujo pierdziole, ale twarde. Pudełko się zrobiło. O kurde. Żeby nie wybuchło mi to zaraz. Dobra. I teraz kręcamy puszkę. Delikatnie. Delikatnie, ale do oporu. Z czuciem. Żeby czasami, kurde, nie zerwać gwintu na puszce. Dobra, wyrzucamy ten karton, kurde, bo będzie lipa. Ten stary przewód też wyrzucamy. To na razie zostawiam. W instrukcji było napisane, żeby palić silnik, włączyć klimę i wtedy
na włączonym silniku wytrzepaną puszkę podłączyć, odpalić, kurde, zawór i będzie git majonez. Co? 28 litrów? Niemożliwe. Dobra, odpalamy. Włączamy na maksa. Chłodzenie. Obieg zamknięty. I idziemy nabijać klimę. Dobra, mamy puszkę. Jeszcze ją potrzepię trochę. I teraz brakuje mi rąk. Dobra, puszka na razie jest zamknięta. Podłączymy ten wąż. Ok. Tutaj pokazuje ciśnienie 10. Teraz trzeba przebić puszkę i skierować ją tak. I to się wszystko będzie ładnie nabijać. No ale żeby to zrobić, to muszę jakoś tą kamerę ustawić, bo nic nie będziecie widzieli. Pokazuje ciśnienie 10. Teraz wkręcamy ten zaworek, żeby przebić puszkę. Jak przebijemy puszkę, to teraz trzeba cofać, żeby się ten gaz wciskał. No, widzicie? Rośnie ciśnienie. Puszka jeszcze twarda. Ale zimne się to zrobiło. Odkręcamy mocniej. O, coś się załączyło. Tą jedną puszką nie powinienem przesadzić, także nie boję się jakoś za bardzo. O. Wali na warning, ale nie przejmujemy się tym, bo to i tak spadnie. O. Chyba wyssało wszystko. No, chyba już nic więcej tutaj nie ma. No, wydaje mi się, że nie. Odkręcamy tutaj to. Puszka jest pusta. Ale ta puszka po prostu jest taka twarda. Myślałem, że ona tak się napompowała, ale ona jest taka twarda. Dobra, zobaczymy się za chwilę. Niech to sobie troszkę jeszcze pochodzi. Dobra, jestem w Galaxii i kurde czuję, że tym razem naprawdę jest kurde zimno. Naprawdę kurde teraz chłodzi. Bo wcześniej nie było takiego chłodu. Muszę się zaopatrzyć w jakiś termometr, ale generalnie niech ten samochód sobie teraz pochodzi troszkę. No i dobra, tak jak widzieliście, nabiłem jedną puszką. Jak go zgasiłem, to coś tutaj zasyczało. Tak. Teraz się zastanawiam, czy to czasami nie czynnik mi spierdzielił, ale chyba nie. Powiem Wam tak. Ten wąż niskiego ciśnienia jest zimny, troszeczkę taki, no taki letni, idzie go złapać normalnie. Ten jest gorący. Wcześniej, w zeszłym roku jak nabiłem, to kurde obydwa były gorące, aż parzyły. Może faktycznie było za dużo tego czynnika. Zobaczymy, czy ten UV, bo na tym mi najbardziej zależało. Na tym UV, żeby kurde później kupię sobie lampkę tą UV, poświecimy sobie, czy ten wyciek naprawdę zlokalizujemy. Ogólnie dzisiaj jest tak 19-20 stopni, czyli w przedziale te 30-35 PSI. Przewód z Klima Pro ma tutaj niecałe 11 mm, a ten, który dostałem z AC-Fixa, ma ponad 11 mm. Wiem, że się tak gwintów nie mierzy, ale to taki punkt odniesienia. Minęło kilka dni, odkąd nabiłem klimę. W sumie już ponad tydzień minął, no i klima nadal działa. Tutaj wsadziłem ten czujniczek, tutaj zamontowałem ten uchwycik. Kurde, jak by stąd było. Godziny ktoś nie przestawił.
Klima już nie wali błędem przy włączaniu zapłonu. Elegancko wszystko gra. I buczy. Za chwilę będzie taki moment. O! Pewnie było to słychać, bo załączyła się klima. Jestem bardzo ciekawy, do ilu stopni spadnie ta temperatura z nawiewu. Bo jeśli wierzyć termometrom, to w tamtym roku jakoś strasznie w dół nie spadała. Chociaż te termometry też mogły być do kitu. No już mamy 12 stopni. No i nie udało mi się tego przetestować, tej temperatury. Temperatura początkowo tam chyba spadła do 11 stopni jakoś. No a później ta temperatura zaczęła rosnąć. Najlepiej by było, jakby było bardzo, bardzo gorąco. Wtedy ta klima przez pierwsze parę minut pracuje na full. Ochłodziło mi się do 10 stopni. Także podsumowując, klima nabita. Taka puszeczka jedna mi wystarczyła. Tą puszeczką jedną sobie nabiłem klimatyzację. No i sobie śmiga. Temperatura spadła do 10 stopni. Jedna puszeczka 45 zł i klima działa z powrotem. Także elegancko. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!